Czy zastanawialiście się kiedyś, dlaczego ludzie nie słuchają muzyki poważnej? Zdań jest pewnie kilka. Jedni powiedzą, że ta muzyka jest nudna, inni, że z kolei ludzie są prości, a jeszcze inni nic nie powiedzą, bo w sumie guzik ich to obchodzi, a muzyka i owszem, ale na imprezach. I oczywiście każdy może mieć swoje zdanie, ale dzisiaj chciałabym Wam trochę przybliżyć tę muzykę i odpowiedzieć na pytanie, dlaczego tak się dzieje. Nazywam się Margo i witam Was w Muzie na Szkle. Jeżeli ktoś przez całe życie słucha tylko i wyłącznie muzyki rozrywkowej i nie ma pojęcia o muzyce poważnej, to raczej nie będzie chciał jej słuchać. Dlaczego? No bo taki standardowy utwór muzyki poważnej jest dużo bardziej skomplikowany niż popowa piosenka. Jest wiele wspaniałych, wykształconych, inteligentnych ludzi, którzy nie słuchają muzyki poważnej. I według mnie problem już pojawia się we wczesnej edukacji. Najczęściej spotykamy się z muzyką poważną w szkole na lekcjach muzyki, gdzie dowiadujemy się, kim był Chopin czy Beethoven. Puszczane są nam różne utwory, ale bez jakiegoś większego wytłumaczenia, o co w nich chodzi. I takie utwory są dla dzieci czy młodzieży nudne, nieciekawe i nie mają ochoty ich słuchać, bo w ogóle ich to nie pociąga. Więc jeżeli ktoś zrazi się do takiej muzyki już będąc dzieckiem czy nastolatkiem, to na pewno nie będzie miał czasu na poznawanie jej w wieku dorosłym. Bo po co ma tracić czas na coś, co go w ogóle nie interesuje? Po co ma iść na koncert, gdzie przez godzinę trzeba siedzieć w bezruchu, bez żadnej przyjemności? No, God! No, God, please, no! No! Jednak czy muzyka poważna jest dla takich osób już stracona? No oczywiście, że nie. Muzyka poważna to nie tylko Chopin i Beethoven, to bardzo dużo muzyki wcześniej i bardzo dużo muzyki później, o której mało kto wie. To różne style, formy, charakter, no naprawdę to jest cała skarbnica wspaniałej sztuki, która nie musi być wcale 20-minutowym, orkiestrowym czy operowym, poważnym tworem, ale jest tam też mnóstwo lekkiej muzyki i przyjemnej do takiego codziennego słuchania. Co więcej, prawdopodobnie większość z Was słucha muzyki poważnej zupełnie o tym nie wiedząc. Bo czy odpalaliście sobie może kiedyś muzykę z Harry'ego Pottera, albo Wiedźmina, albo Skyrim? To jest właśnie muzyka poważna, tylko że współczesna. Inna sprawa, na którą chciałabym zwrócić uwagę, to problem z nazewnictwem tej muzyki niepopularnej. Mówi się na nią muzyka poważna albo muzyka klasyczna, słyszałam nawet określenie muzyka artystyczna. I osobiście uważam, że każda z tych nazw jest nie do końca dobra, bo żadna z nich nie oddaje, czym ta muzyka jest. Muzyka poważna od razu mówi nam, że nie nadaje się do takiego codziennego słuchania, że nie można przy tym odpocząć albo nie można się przy tym bawić. Że to nie może być wesołe albo przyjemne. A przecież jest mnóstwo utworów właśnie takich zupełnie niepoważnych. Z kolei muzyka klasyczna może być rozumiana dwojako. Z jednej strony muzyka klasyczna to taka, która powstała w epoce klasycyzmu, czyli wtedy, kiedy pisał Mozart, Beethoven czy Haydn. Z drugiej strony muzyka klasyczna może odnosić się do czegoś, co jest takie idealne albo harmonijne, co też nie pasuje tak naprawdę do całej tej gałęzi muzycznej, bo jest mnóstwo utworów zupełnie porąbanych, zwłaszcza tych bardziej współczesnych. Co więcej, zdarzało się w historii muzyki, że przy premierach niektórych utworów były one tak kontrowersyjne, że ludzie zaczynali się bić na salach koncertowych i były zamieszki na ulicach. Także jeśli myślicie, że to jest bardziej klimat techniawy, no to się mylicie, to było już dużo, dużo wcześniej. A z kolei muzyka artystyczna... Już w ogóle nie będę tego komentować. I dzisiaj chciałabym Wam właśnie pokazać kilka takich utworów, bardzo lekkich w odbiorze, których można sobie słuchać na co dzień i które są dalekie od takiego popularnego pojęcia muzyki klasycznej. Także zostawmy Chopina i Beethovena i znajdźmy coś dla ludzi. Dzisiaj przygotowałam dla Was 4 utwory. Pierwszy z nich to Błękitna Rapsodia George'a Gershwina.
Gershwin to był taki dwudziestowieczny amerykański kompozytor, który był bardzo znany z pisania piosenek i musicali. Naprawdę był bardzo popularny, co więcej jest on do dzisiaj grany, cały czas wykonywany, jego utwory są już standardami jazzowymi. Natomiast Gershwin miał straszny kompleks klasyka. Chciał bardzo pisać taką bardzo konkretną i poważną muzykę, taką jak pisało się wówczas w Europie. Co więcej, nawet pojechał do Europy, żeby się jej uczyć, ale tam właśnie wszyscy bardzo doceniali jego ten taki jazzowy styl i to, jak łączył jazz razem z klasyką. Co więcej, jest taka anegdota, że Strawiński, taki inny super kompozytor, słysząc, ile zarabia Gershwin, powiedział mu, że to w zasadzie on powinien się uczyć od Gershwina. No więc, chcąc, nie chcąc, Gershwin stworzył swój taki własny styl, no niemal nie do podrobienia i bardzo rozpoznawalny, którym zwojował świat i który jest bardzo znany do dzisiaj. Drugi utwór to jedno z tang Astora Piazzoli. Piazzolla też był dwudziestowiecznym kompozytorem, ale argentyńskim. I tak jak Gershwin miał swój jazz, tak Piazzolla miał swoje tanga. I dokładnie tak samo też bardzo chciał pisać tak wszystko klasycznie, ale usłyszał, że w sumie tanga wychodzą mu lepiej, to może niech przy nich zostanie. I w ten sposób połączył jeden gatunek z drugim, tworząc coś zupełnie nowego. Pisał tanga stylizowane, czyli takie, do których się nie tańczy. I absolutnie cały świat oszalał na punkcie tych jego utworów, które miały właśnie charakter tanga argentyńskiego, ale miały harmonię i formy klasyczne. Wszędzie, z wyjątkiem Argentyny. Argentyńczycy niestety nie mogli mu darować, że tak zbezcześcił ich ukochane tango, do tego stopnia, że nawet spotykał się z agresją z ich strony. No ale kochali go wszędzie indziej, więc kto wie, może było warto. Utwór, który chcę Wam pokazać, to jeden z jego najbardziej znanych tytułów, czyli Libertango. I tutaj od razu dodam, że te jego utwory są wykonywane w bardzo różnych składach instrumentalnych. Ten sam utwór można usłyszeć na kwartet, orkiestrę, na sam akordeon albo jeszcze inne instrumenty, ale dzięki temu mamy w czym wybierać. Trzeci utwór jest bardziej dla tych, którzy lubią relaksacyjną i spokojną muzykę. Taką do czytania albo do pracy, do nauki. Tutaj niezawodny jest Claude Debussy. On żył na przełomie XIX i XX wieku we Francji i stworzył zupełnie nowy styl muzyczny, jakim był impresjonizm. Pewnie impresjonizm bardziej Wam się kojarzy z malarstwem niż z muzyką i to jest dobry trop, ponieważ tak jak malarze impresjoniści tworzyli swoje obrazy plamami barwnymi, żeby uzyskać jakieś wrażenie, tak samo Debussy robił to w swojej muzyce, ale używał plamy dźwiękowej. Te jego utwory nie miały jakiejś ścisłej formy, nie prowadziły do jakiejś ostrej, mocnej kulminacji, tylko one miały płynąć, rozwijać się, tak właśnie, żeby tworzyć jakieś wrażenie na słuchaczu.
I napisał on m.in. Preludia, czyli zbiór takich krótkich utworów muzycznych na fortepian. Ale powstała też transkrypcja, czyli przerobienie tego na inny skład instrumentalny. Powstała transkrypcja na orkiestrę i właśnie w tej wersji chciałabym, żebyście posłuchali Dziewczyny o włosach jak len. I ostatni utwór, który dla Was przygotowałam, jest trochę bardziej na rozruszanie. To taki mało znany utwór Gustawa Holsta z suity Saint Paul. Napisał go dla orkiestry szkolnej, którą się zajmował, właśnie ze szkoły Saint Paul. I muszę Wam powiedzieć, że jak pierwszy raz w ogóle usłyszałam ten utwór, to od razu skojarzył mi się ze ścieżką dźwiękową takiego bardzo popularnego filmu. I zastanawiam się, czy będziecie mieli podobne skojarzenie. Dajcie znać w komentarzach. No dobra, to tyle na dzisiaj. Mam nadzieję, że podobały Wam się utwory, które dla Was przygotowałam. I jeżeli chcecie do nich wrócić i posłuchać ich w całości, to na tym kanale zrobiłam playlistę, na którą będę wrzucać wszystkie utwory, jakieś fajne utwory, które będziemy sobie omawiać w tych odcinkach. A jeżeli macie jakiś pomysł na temat, coś o czym chcielibyście posłuchać, koniecznie dajcie znać w komentarzach. Jeżeli podobał Wam się film, nie zapomnijcie zostawić kciuka w górę i zasubskrybować mojego kanału. Możecie też mnie znaleźć na moich social mediach, na Facebooku i Instagramie. Tam na pewno będą się działy też różne fajne rzeczy. No, to widzimy się za 2 tygodnie. Do zobaczenia!